Nepal. Położony pomiędzy Indiami i Chinami kraj prawie w całości pokrywają góry. Południową część Nepalu zajmują pokryte dżunglą pagórki i wyżyny, w środkowej części leżą poprzecinane dolinami Himalaje Małe, a w północnej części kraju rozciąga się główny łańcuch Himalajów Wysokich. Nepal ma 5 stref klimatycznych. Od tropikalnej na południu do arktycznej na północy. Od czerwca do września trwa pora monsunowa. Chmury z nad Zatoki Bengalskiej zatrzymują się wtedy na Himalajach, przynosząc obfite opady deszczu. Na powierzchni takiej jak prawie połowa Polski żyje 27 milionów ludzi. 3/4 z nich uprawia ziemię, w większości w warunkach gospodarki naturalnej na minimalnym poziomie, pozwalającym zaledwie na przeżycie. Uprzemysłowienie kraju jest mizerne, zarobki niskie, a warunki pracy ciężkie. Nepal jest jednym z najbiedniejszych i najmniej rozwiniętych krajów świata, a miliony Nepalczyków żyją poniżej granicy ubóstwa. Coraz większe dochody przynosi turystyka. Przyjeżdża tu już ponad 500 000 turystów rocznie, a sporo projektów udało się przeprowadzić dzięki zagranicznej pomocy. Historia Nepalu sięga VIII wieku przed naszą erą, kiedy to w dolinie Katmandu osiedliło się plemię Kiratów. Powoli rozpowszechniał się buddyzm, który przeplótł się później z hinduizmem i systemem kastowym wprowadzonym przez indyjską dynastię. Rozwijała się nauka i rzemiosło, produkcja bawełny i handel. Wiek XV pozostawił bogactwo architektury i rzeźby, podziwianej do dzisiaj w Katmandu, Patanie i Bakpatur. W połowie XVIII wieku pochodzący z rejonu Górków Szach podbił dolinę Katmandu i połączył poszczególne królestwa, tworząc podwaliny obecnego Nepalu. W 1814 Nepalczycy obronili się w wojnie z brytyjskimi Indiami, unikając kolonizacji. Jeszcze do 2006 Nepal był ostatnim na świecie hinduistycznym królestwem. Dziś jest republiką, a hinduizm to wciąż najważniejsza religia, którą wyznaje 80% Nepalczyków. Drugą religią dominującą głównie w rejonie Himalajów Wysokich jest buddyzm.
Na terenie obecnego Nepalu leży Lumbini, miejsce urodzenia Buddy. Buddyzm i hinduizm współistnieją od wieków, często przenikając się nawzajem. Buddyjskie flagi modlitewne rozwieszane są nad hinduistycznymi świątyniami, a figury hinduskich bóstw można zobaczyć w buddyjskich klasztorach. Hinduizm to najbardziej skomplikowany system religijny świata. Nie ma założyciela, a u jego podstaw leżą spisane w sanskrycie teksty wedyjskie. Wśród setek bogów i bóstw najważniejsze są 3 postaci. Czterogłowy Brahma, reprezentujący stworzenie, Wisznu, trwanie i Shiva, zniszczenie. Wisznu z 4 ramionami pomaga ludziom i walczy ze złem. Podróżuje najczęściej na olbrzymim orle z ludzkim tułowiem, który nazywa się Garuda. Ma żonę Lakshmi, która jest boginią bogactwa i szczęścia, syna o imieniu Kama, boga miłości, oraz 2 wcielenia. Krysznę, który miał 16 108 żon, i Ramę, którego pomocnikiem jest Hanuman, bóstwo o charakterystycznej małpiej twarzy. Shiva jest bogiem jednocześnie śmierci i płodności. Ma żonę Shakti i syna Ganesa, który posiada głowę słonia. Hinduiści wierzą w reinkarnację i prawo karmy. Praktykom religijnym towarzyszy składanie ofiar, palenie kadzidełek i lamp oliwnych oraz stawianie na czole znaku błogosławieństwa od bóstwa. Stupy buddyjskie są to sakralne budowle pełniące funkcję relikwiarza. Wewnątrz stupy znajduje się skarbiec z różnego rodzaju ofiarami, jak zwoje z mantrami, sutry czy przedmioty ze srebra. W środku może być umieszczone drzewo życia, drewniany pal z wyrytymi mantrami, do którego przywiązane są kolorowe chorągwie. Na każdej stupie znajduje się wielka para oczu, patrząca z każdej z 4 stron. Są to oczy Buddy i symbolizują wszechwidzącego Buddę. Pomiędzy oczami znajduje się symbol przypominający znak zapytania. Jest to nepalski znak oznaczający jedność i jedyną drogę do oświecenia poprzez nauki Buddy. Trzecie oko symbolizuje mądrość Buddy. Stupy buddyjskie nazywane są w Nepalu i Tybecie czortenami. 10 listopada roku 2012, Nepal, Katmandu. Jestem na górze w świątyni Maup w Katmandu. Za 2 dni rozpoczynam trekking do Everest Base Camp, także sobie zakręcę tymi młynkami w dobrej intencji tego trekkingu.
trekking do bazy pod Mount Everestem zaczyna się w miejscowości Lukla, do której dolatuje lokalnym samolotem z Katmandu. Lot trwa 35 minut i odbywa się tylko przy dobrej pogodzie, a to dlatego, że lotnisko w Lukli jest dość niezwykłe. Leży ono na wysokości 2800 metrów, pas startowy ma 460 metrów długości i 20 szerokości i nachylony jest pod kątem 12 stopni. Pas kończy się stromym spadkiem w dolinę, a lotnisko nie ma żadnego systemu naprowadzania. Pas startowy został zbudowany pod nadzorem samego Edmunda Hillarego, pierwszego zdobywcy Everestu. Jest to najbardziej ruchliwy, lokalny port lotniczy. Do Lukli przylatują bowiem turyści na trekking oraz himalaiści wchodzący na Everest, Lhotse i inne szczyty. W sezonie odbywa się tu nawet 50 rejsów. Listopada 2012, dzień pierwszy, lądowanie w Lukli. 말이냐 뭐 그러면 너 역할이 뭐 그들로 그걸 내려구나 괜찮아. Najbliższa miejscowość, do której można dojechać samochodem z Katmandu, odległa jest o 5 dni marszu. Dlatego większość towarów dowożonych jest do Lukli samolotem, skąd dalej wędrują na plecach tragarzy i jaków w głąb rejonu Everestu. Prawie wszystko, co może otrzymać turysta w hotelikach na szlaku, zostało wniesione w ten właśnie sposób. Rejon Everestu zamieszkany jest przez Szerpów. Przybyli oni do Nepalu z Tybetu 500 lat temu, szukając schronienia przed Mongołami. Kolejne fale migracji przynosiły coraz więcej przesiedleńców, aż do ostatniej po chińskiej inwazji na Tybet w 1950 roku. Obecnie żyje ich około 150 000.
posługują się własnym językiem chińsko-tybetańskim, uważanym za dialekt języka tybetańskiego. Słowo Sherpa po tybetańsku oznacza ludzie wschodu. Od pierwszych himalajskich ekspedycji Szerpowie znani są ze swojego oddania wyprawom wysokogórskim. Początkowo pracowali jako tragarze, a z czasem także jako wspinacze i organizatorzy. Są cenieni przez himalajstów za doświadczenie, hart ducha i ekspertyzę na wysokościach i stoją za sukcesami wielu wspinaczy z zachodniego świata. Niektórzy z nich po nabyciu doświadczenia na wyprawach zakładają własne agencje trekkingowe w Katmandu. Najbardziej znanym Szerpą jest Tenzing Norgay, który w 1953 roku wraz z Edmundem Hillarym zdobył Mount Everest. Inny Szerpa, Apa Sherpa, zdobył tę górę 21 razy. W 2012 roku 16-letnia Nima Sherpa została najmłodszą zdobywczynią najwyższej góry świata. Rejon Everestu nosi nepalską nazwę Khumbu, od lodowca wypływającego z kotła zachodniego pod Everestem. Pierwsi turyści przybyli w Himalaje w 1955 roku. Przedtem przyjeżdżali tu jedynie nieliczni himalaiści i naukowcy. W roku 1965 powstała pierwsza agencja turystyczna, która organizowała ekspedycje na wzór tych wysokogórskich z całą ekipą do obsługi. W międzyczasie gościnni Szerpowie zaczęli rozwijać lokalną infrastrukturę, budując liczne hoteliki. Liczba turystów zaczęła wzrastać. Obecnie przybywa tu ich ponad 25 000 rocznie. Pierwsza noc na trasie w miejscowości Pading, w hoteliku. Hoteliki na trasie nazywane są tea houses. Ten nazywa się Khumbu Valley Guest House. Oferują niewielkie pokoiki do przespania się oraz
gorące posiłki. Temperatura w nocy 7 stopni Celsjusza, nie tak źle, natomiast troszkę trudniej było wczoraj, ponieważ w ciągu dnia rozpadał się zimny deszcz, także dojście do Pading było dość uciążliwe. W jadalni spotykam nepalskich mnichów buddyjskich, którzy przybyli tu, aby odprawić ceremonię oczyszczania domu, czyli pudżę. Większość szerpów wyznaje tybetański buddyzm z linii guru Rinpoche, który wprowadził do Tybetu buddyzm tantryczny. Buddyści wierzą w reinkarnację i gromadzą zasługi, aby wyzwolić się z tego cyklu, czemu sprzyja powtarzanie mantr. Mnisi, lamowie i zakonnice mieszkają w klasztorach. Żyją w celibacie, poszukując prawdy i oświecenia. Cieszą się szacunkiem i wsparciem lokalnej ludności, z którą mają kontakt w czasie ceremonii takich jak ta pudża czy festiwali. W tutejszej odmianie buddyzmu widoczne są wpływy starszych wierzeń szamańskich i religii Bon. Szerpowie wierzą w lokalne duchy i bóstwa mieszkające w górach, rzekach i kamieniach. Odnoszą się do tego świata z respektem i uprawiają rytualne praktyki. Wiele gór uważają za święte. Chomolungma, czyli Mont Everest, jest czczony jako Matka Świata. Namaste. Namaste to tradycyjne pozdrowienie używane w Nepalu i Indiach. Jest to najczęściej słyszane słowo na szlaku. Pozdrawiają się nim nawzajem zarówno szerpowie, jak i trekersi. W drugim dniu marszu przekraczam bramę Parku Narodowego Sagarmatha, gdzie sprawdzane są paszporty i pobierana opłata za wstęp. Park Sagarmatha położony jest w paśmie Himalajów Wielkich. Został utworzony w 1976 roku i znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prawie w całości leży na wysokości powyżej 3000 metrów, na powierzchni 124 000 hektarów. Na jego terenie znajdują się 3 ośmiotysięczniki: Mont Everest, Lhotse i Cho Oyu.
Mieszka w nim około 2,5 tysiąca Szerpów. Dzięki coraz większej liczbie turystów rozwija się lokalna ekonomia. Mieszkańcy mają lepszą opiekę zdrowotną, a dzieci chodzą do szkół. W parku nie wolno ścinać drzew, a ekspedycje muszą mieć własne paliwo. Występują tu bardzo rzadkie zwierzęta, takie jak śnieżna pantera i czerwona panda. Kolejnym przystankiem na szlaku jest Namche. Namche leży na wysokości 3440 metrów i jest najlepiej rozwiniętą miejscowością na trasie trekkingu. Historycznie był to zawsze główny ośrodek handlowy rejonu Everestu. Miejsce, do którego przez himalajskie przełęcze przybywali kupcy z Tybetu. Ser i masło z jaka były wymieniane na produkty wyhodowane na niższych wysokościach. Do dziś odbywają się tu sobotnie targi. Dla turystów Namche to dobra baza wypadowa w Himalaje. Większość robi tu dwudniowy przystanek aklimatyzacyjny. Są tu hotele, sklepy ze sprzętem turystycznym i regionalną sztuką, kafejki internetowe, poczta i bank. W sklepach wprawdzie królują podróbki znanych firm, ale są też miejsca z oryginalnym sprzętem czy odzieżą. Przeprowadzenie prania w hoteliku jest sprawą niezmiernie prostą. Proszę zwrócić uwagę na tą rynnę. Na tą rynnę, którą to rynną spływa woda do tej beczki. W wodzie jest kran i tu jest wiaderko. I teraz pytanie. Jeżeli temperatura na zewnątrz wynosi 7 stopni Celsjusza, to jaka jest temperatura wody w wiadrze? Może to się da odczytać po moich rękach.
trzeci dzień trekkingu, miejscowość Namche Bazar, wysokość 3440 metrów. To jest dzień na aklimatyzację, także robię taki mały trekking, małą wycieczkę wokół Namche do kilku wsi położonych trochę wyżej, tak żeby troszkę złapać wysokości i wrócić na noc do Namche z powrotem. Zasadą aklimatyzacji w Himalajach jest, aby w ciągu dnia wejść jak najwyżej, natomiast na dół zejść niżej i tam spędzić noc. Także dzisiejszy dzień właśnie na to przeznaczam. Nabieram troszkę wysokości od Namche, jakieś 300-400 metrów i to już się daje bardzo mocno we znaki. Namche jest na 3440, także tutaj każde 100 metrów w pionie to duży trud i wysiłek, aby wejść wyżej. Natomiast to się opłaci w następnych dniach, ponieważ będę lepiej zaklimatyzowany. Hotel Everest View na 3880 metrach jest najwyżej położonym hotelem na świecie. Z każdego pokoju widać Mont Everest. Hotelowymi gośćmi są tu głównie japońscy turyści, których przywozi się helikopterem z Katmandu. Trekersi przystają tu co najwyżej na herbatę. Puis on va revoir l'Everest. Non, on fera des batailles avant. Ben non, ils savent pas, on dit n'importe quoi. Yes. No, we're gonna go back. We are going to down Panya, then we go to Plan. We live there. That's the place we can Mangaladan. See the two down here. After Mangaladan, 1 hour we have been done. We have been launched there. That's the place we can. Jestem w miejscowości Kum Chung, położonej 400 metrów powyżej Namche. To tutaj właśnie znajduje się szkoła założona przez Hilarego, pierwszego zdobywcy Everestu. Wieś Kum Chung leży na wysokości 3800 metrów. Znajduje się tu jedyna w okolicy szkoła średnia,
wybudowana w roku 1961 przez fundację założoną przez Edmunda Hilarego. Szkoła ma mały internat i uczy się w niej 300 dzieci z okolicznych wiosek. Edmund Hillary, nowozelandzki pszczelarz, po zdobyciu Everestu związał się z tym rejonem na całe życie. Pomysł budowy szkoły zrodził się w czasie jednej z wypraw, kiedy to zapytał zaprzyjaźnionych szerpów, w jaki sposób mógłby się odwdzięczyć za ich pomoc. Hillary szybko znalazł pieniądze i wsparcie na ten pomysł i pierwsza szkoła, właśnie ta w Kumjung, powstaje w ciągu roku. Hillary zakłada fundację wspierania Himalajów i zdobywa pieniądze na kolejne przedsięwzięcia. Osobiście zajmuje się każdym projektem i co roku aż do swojej śmierci w 2008 przyjeżdża w rejon Khumbu. Zbudowano tu w sumie ponad 30 szkół i kilkanaście szpitali, mosty, drogi i wodociągi. Fundacja dostarczała pieniędzy, a lokalna ludność dawała ziemię i pracowała przy budowach. Przy drodze do wioski poukładane są kamienne tablice. Są to kamienie mani z napisaną po tybetańsku mantrą Om Mani Padme Hum. Rzeźbienie kamieni i układanie ich przy drogach jest praktyką buddyjską. Czasem układa się je w rodzaj stosu. Należy obchodzić je wówczas z lewej strony. I'm going to Namche. Where are you from? From Poland. Land. Today. Today you from Poland. Poland. Mam okazję spotkać dzisiaj nepalskich kolędników. Dzisiaj jest przedostatni dzień święta Diwali, bardzo długiego i ważnego święta w Nepalu. I ci chłopcy chodzą od miejsca do miejsca, od sklepu do sklepu i śpiewają takie nepalskie jakby kolędy, oczekując oczywiście pewnego wynagrodzenia ze strony właścicieli czy gospodarzy. Święto Diwali, na którego obchody trafiam w Namche, to święto światła. Trwa 5 dni i jest jednym z najważniejszych świąt hinduistycznych. Zapalane są lampki oliwne na cześć bogini Lakshmi, symbolizującej zwycięstwo światła nad ciemnością. W pierwszym dniu święta składane są ofiary krukom jako posłańcom bóstw, w drugim daje się pożywienie domowym psom, w trzecim przeprowadza się pudże, czwarty dzień to Nowy Rok, a w piątym odbywają się spotkania rodzinne, gdzie bracia i siostry
obdarowują się prezentami. Chodzenie od domu do domu jest tradycją nepalską. Śpiewające grupy otrzymują podarunki i pieniądze, których część przeznaczają na cele dobroczynne. Trekking w Himalajach jest po prostu dłuższą górską wędrówką. Nie wymaga sprzętu ani umiejętności, takich jak do wspinaczki wysokogórskiej. W nepalskich wioskach mijanych po drodze znajdują się hoteliki i chatki, gdzie można kupić gorący posiłek i wynająć niewielki pokój. Potrzebna jest dobra kondycja, ale nie trzeba być sportowcem. Dziennie czeka nas od 5 do 8 godzin marszu. Do noszenia plecaka można zatrudnić lokalnego tragarza. W Katmandu są dziesiątki agencji turystycznych, które pomogą zorganizować każdy wyjazd. Z większymi grupami wędruje lokalny przewodnik oraz szerpowie przenoszący bagaże. Turysta musi być jednak przygotowany na pewne trudności. Przede wszystkim trzeba iść pod górę, do wysokości 5500 metrów. Wraz z wysokością zmniejsza się ilość tlenu i pojawia zagrożenie chorobą wysokościową. Dokuczliwe może być też zimno. Temperatura w wyższych partiach spada w nocy nawet do -15 stopni Celsjusza. W hotelikach nie ma gorących pryszniców, a do umycia się musi wystarczyć kubeł ciepłej wody. Spotykani na szlaku szerpowie to na ogół tragarze, przenoszący ekspedycyjne bagaże lub różnego rodzaju towary do wiosek położonych w tym rejonie. Grupy trekkingowe zatrudniają licencjonowanych przewodników poprzez agencje w Katmandu. Przewodnicy mówią dobrze po angielsku, opowiadają o lokalnej kulturze i omijanych po drodze miejscach. Sami nie noszą plecaków turystów. W tym celu zatrudniani są tragarze, których stawki są niższe niż przewodników. W hotelikach śpią oni w zbiorowych salach. Pojedynczy turysta może zatrudnić mówiącego po angielsku szerpę, który będzie również niósł bagaż. Są to często osoby w trakcie zdobywania licencji przewodnika, współpracujące z agencjami trekkingowymi. Niektórzy znajdują tragarzy dopiero po wylądowaniu w Lukli. Jest to popularne miejsce, gdzie lokalni szerpowie oferują turystom swoje usługi. Mój szerpa nazywa się Teknat i pochodzi z rejonu Annapurny. Jest zazwyczaj daleko w przodzie przede mną. A ta góra za mną nazywa się Ama Dablam. Jest ona bardzo charakterystyczna i położona jest po prawej stronie Doliny Khumbu, także towarzyszy wędrowcom jej widok przez kilka dni.
साट्नु छैन पानामा राख्नु त पानामा राख्नु ल पानामा राख यो त हेर यहाँ पाना हो अब त्यस्तो गरेर झ्याउ हुँदैन उठौ 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 ढिलो भइसक्यो गर्ने अब ल उठाइदे सब जराले छिट इटा पानामा इटा चार पाना पर्यो पाना पर्यो पाना दुई इटा दुई हो पानाको ल्याउँदै या 20 दिन या 20 दिनु पर्यो W miejscowości Tęgbocze dopiero po dłuższych poszukiwaniach udało mi się znaleźć pokój. Pokój, ale jaki pokój? Z widokiem na Everest. Właściciele hoteliku zadbali, aby gość był zawsze zadowolony. Także na przykład gdyby Everest zasłoniły chmury, proszę bardzo, tu mamy zdjęcie Everestu. A to hotelowy korytarz. A tu hotelowa toaleta. O właśnie, bardzo dobre rozwiązanie, bardzo higieniczne i dobre dla zdrowia. Przy okazji tu proszę bardzo woda. Woda czysta, kubeł na wodę brudną i kran z wodą, z umywalką do mycia zębów. Książka do czytania przy wiadomo jakiej czynności. Tak. Tęgbocze to ważne miejsce kultu religijnego mieszkańców Doliny Khumbu. Znajduje się tutaj klasztor, do którego posyłani są chłopcy z okolicznych wiosek, aby studiować nauki Buddy. Świątynia w Tęgbocze została zbudowana w 1916 roku. Obok świątyni jest klasztor, w którym żyje 50 mnichów i lama Tęgbocze Rinpoche, który jest inkarnacją założyciela świątyni Lamy Gulu. Zgodnie z tradycją buddyzmu tybetańskiego został rozpoznany jako jego wcielenie, gdy jako dziecko wybrał prawidłowo przedmioty należące do zmarłego lamy. Lama Rinpoche nadaje imiona dzieciom, błogosławi małżeństwa, domy i ziemię, jest znany i ceniony w całym rejonie. Przy klasztorze jest szkoła, do której posyłani są chłopcy z rejonu Khumbu. Po nauce wracają do swoich wiosek i mogą zakładać rodziny. Młynki i koła modlitewne zapisane są buddyjskimi mantrami. Ich powtarzanie przysparza zasług, więc buddyści znaleźli sposób na automatyzację tego zajęcia. Zakręcenie młynkiem daje bowiem taki sam efekt jak wypowiedzenie mantry. Młynkiem należy kręcić prawą ręką, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Malowanie modlitw na flagach ma wielowiekową tradycję o początkach w XI wieku. Jeden zestaw składa się z 5 flag w różnych kolorach. Niebieskim, symbolizującym niebo, białym powietrze, czerwonym ogień, zielonym wodę i żółtym oznaczającym ziemię. Mantry i modlitwy o pomyślność rozwiewane są przez wiatr i mają służyć wszystkim ludziom. Klasztor w Pangboche ma 600 lat i był pierwszym klasztorem w rejonie Everestu. Lokalni szerpowie, zanim wyjdą w góry ze swoimi ekspedycjami, przychodzą tu po błogosławieństwo miejscowego lamy. Klasztor jest otwarty dla turystów. Po zdjęciu butów można przysiąść w głównej sali modlitw i obserwować ceremonię. Pierwsze klasztory powstały jeszcze za życia Buddy. Budda i jego uczniowie, wędrując po Indiach, przeczekiwali okres monsunu w chatkach, które później przekształcały się w klasztory, będące ośrodkami życia religijnego. Miejsce i czas budowy klasztoru wyznaczane są przez lamów i astrologów. Przy budowie pracują zarówno mnisi, jak i lokalni mieszkańcy. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Budda urodził się na południu obecnego Nepalu w miejscowości Lumbini w VI wieku przed naszą erą w rodzinie królewskiej jako Siddhartha Gautama. Będąc księciem, poślubił księżniczkę i wiódł luksusowy żywot w pałacowych komnatach. Według legendy pewnego dnia wybrał się na miasto i zobaczył ludzi starych, schorowanych i umierających, ale spotkał także szczęśliwego żebraka i wtedy pojął swoje przeznaczenie. Postanowił rozpocząć życie ascety. Książę uciekł z pałacu i przez 6 lat wiódł życie żebracze, poszukując prawdy u wielu ówczesnych mędrców. Pewnego dnia usiadł pod drzewem Bodhi i rozpoczął 49-dniową medytację, w trakcie której osiągnął stan pełnego oświecenia. Od tego momentu nazywano go Buddą, czyli przebudzonym. Rozpoczął nauczanie uniwersalnej prawdy o rzeczywistości. Przez 45 lat wędrował po Indiach, pociągając za sobą rzesze uczniów. Po jego śmierci w wieku lat 80 spisano jego nauki jako dharmę. Buddyzm tybetański, zwany również lamaizmem, jest główną religią w Tybecie i kilku sąsiednich krajach, również w Nepalu. W Tybecie pojawił się w VII wieku. W IX wieku król tybetański sprowadził buddyjskich uczonych z Indii i zlecił im tłumaczenie tekstów dharmy z sanskrytu na język tybetański. Jednym z mnichów był guru Rinpoche, który wprowadził do Tybetu praktyki buddyzmu tantrycznego i założył pierwszy klasztor.
Najwyższym zwierzchnikiem buddyzmu tybetańskiego jest Dalaj Lama. Obecny 14. Dalaj Lama opuścił Tybet po chińskiej inwazji i mieszka w Indiach. Kolejna wioska na szlaku to Ding Boche. Leży na wysokości 4420 metrów. W ciągu 2 dni przemieściłem się o ponad 1000 metrów w górę, dlatego potrzebny jest 1 dzień przerwy na aklimatyzację. A tak wygląda pokoik w tym hoteliku. Proszę bardzo. Pokoik z widokiem na Lotse. Trzeba by chyba mu dać ze 2 gwiazdki, bo ma aż 2 toalety. I to proszę bardzo, wariant jest taki jeden, a tu obok wariant taki. Kto co chce do wyboru, do koloru. Hoteliki, w których mieszkam, oferują również możliwość wyprania swoich rzeczy. Tu jest na przykład bardzo ładnie przygotowana pralnia, tutaj jest stół do prania z dziurami, że woda ścieka pod spodem do kałuży. Tu jest świeża, czysta woda. No i stół do prasowania, powiedzmy, rzeczy. I tutaj, proszę bardzo, mi też się dzisiaj udało zrobić pranie, także jestem bardzo zadowolony. Mam czyste rzeczy w końcu. Szczyt Ama Dablam oznacza matka z naszyjnikiem. Ma 6812 metrów. Naszyjnikiem w nazwie góry ma być wiszący pod wierzchołkiem lodowiec. Jest to popularny szczyt wspinaczkowy. Himalajści rozbijają zwykle 3 obozy. 3. obóz jest na prawo poniżej lodowca, także odpadające skały lodowe omijają namioty. Jednak w 2006 roku zdarzył się w tym obozie tragiczny wypadek. Od lodowca oderwał się duży serak. Przez obóz przeszła lawina, w której zginęło 6 wspinaczy. Dzień aklimatyzacyjny spędzam na wycieczce do wioski Chukung, która położona jest u podnóża Lotse. Czekają mnie stamtąd widoki na północne stoki Ama Dablam i na Island Peak. Bardziej doświadczeni turyści zdobywają tak zwane szczyty trekkingowe. Najbardziej popularnym jest Island Peak o wysokości 6173 metry. Wchodzi na niego 2000 turystów rocznie. Są na nim rozpięte liny poręczowe, a wspinaczka odbywa się przy użyciu raków i czekanu. Trwa 2 dni z noclegiem w bazie wspinaczkowej.
Island Peak może być wstępem do kolejnych, trudniejszych himalajskich szczytów. Lhotse 8516 metrów to czwarta góra Ziemi. Po tybetańsku Lhotse znaczy południowy szczyt, ponieważ leży na południe od Everestu. Szczyt po raz pierwszy zdobyła w 1956 roku ekspedycja szwajcarska. Legendarna jest południowa ściana o wysokości 3200 metrów i długości 11 kilometrów. Miejscami pionowa, a nawet przewieszona. Zdobywało ją kilkanaście ekspedycji, w tym 4 polskie. Tylko raz zdobyto Lhotse tą drogą. Dokonała tego 2 Rosjan, Siergiej Birszow i Władimir Karatajew w 1990 roku. Przejście południowej ściany uznawane jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć w historii światowego himalaizmu. W historii Lhotse swoje karty mają zapisane także Polacy, niestety również te tragiczne. Na południowej ścianie zginęli Rafał Hołda, Czesław Jakiel i Jerzy Kukuczka. W 1987 Krzysztof Wielicki i Artur Heiser osiągnęli wysokość 8300 metrów. Zawrócili jednak po spędzeniu nocy w jamie śnieżnej przy huraganowym wietrze. W roku 1988, dokładnie w Sylwestra, na szczycie stanął Krzysztof Wielicki, dokonując pierwszego wejścia zimowego i pierwszego samotnego wejścia na Lhotse. Jerzy Kukuczka, jeden z najwybitniejszych światowych himalajstów. Zdobywca korony Himalajów, czyli wszystkich 14 ośmiotysięczników, drugi po Messnerze. Każdy z nich, za wyjątkiem jednego, zdobywał w inny sposób, w swoim stylu. Były to albo wejścia zimowe, albo wejścia nową drogą. Tylko jednego nie zdobył w nowym stylu. Był to widoczny za mną Lhotse. Postanowił więc wrócić tu i wytyczyć nową drogę, południową ścianą Lhotse. Była to ostatnia jego wspinaczka. U stóp Lhotse znajduje się memoriał ku czci Jerzego Kukuczki i 2 innych polskich himalajstów, Rafała Hołdy i Czesława Jakiela. Jest dla mnie wielkim zaszczytem móc zapalić świeczkę na czertenie Jerzego Kukuczki.
Zbliżam się do magicznej wysokości 5000. Jestem w takiej donicy otoczonej samymi 6-tysięcznikami. Także wysokość już jest dość spora. Takim pierwszym zagrożeniem, pierwszą trudnością dla wędrowca, dla trekkera jest choroba wysokościowa. Dzisiaj w ciągu pierwszych 2 godzin widziałem już 3 helikoptery ratunkowe, które właśnie tą doliną niosły pomoc komuś tam gdzieś wyżej. Także aby uniknąć choroby wysokościowej, należy na przykład pić dużo wody. Przed miejscowością Lobucze na bardziej płaskim obszarze znajduje się memoriał, symboliczny cmentarz poświęcony tym, którzy zginęli na Everestie. Na kilkudziesięciu małych czortenach są tabliczki upamiętniające Himalajstów. Everest do tej pory zdobyto prawie 6000 razy. Góra zabrała życie 230 wspinaczom. Około 200 ciał pozostaje na górze. Niektóre z nich służą jako punkty orientacyjne. Najtragiczniejszym dniem był 10 maja 1996 roku. Szczyt zdobywały 2 duże grupy komercyjne, prowadzone przez doświadczonych Himalajstów. Jedna przez 35-letniego Nowozelandczyka, Roba Hola, 5-krotnego zdobywcę Everestu. Druga przez 40-letniego Scotta Fishera, Amerykanina o legendarnej wytrzymałości i motywacji do wspinania, który zdobył Everest bez tlenu. Grupy spóźniały się z wejściem na szczyt, a przy zejściu późnym popołudniem złapała ich huraganowa burza. Nad ranem szerpowie sprowadzili kilku wycieńczonych wspinaczy, którzy przeżyli noc. Życie straciło 8 osób. Rob Hall przed śmiercią zdążył połączyć się przez telefon satelitarny z żoną w Nowej Zelandii. Babu Chiri to legendarny szerpa, który 10-krotnie zdobył Everest. Ustanowił 2 rekordy. Pierwszy to rekord wejścia z bazy pod Everestem w ciągu 16 godzin, a drugi to spędzenie 21 godzin na szczycie bez tlenu. W trakcie 11. wyprawy wpadł do szczeliny podczas robienia zdjęć w obozie drugim. 26 maja 1989 roku w lawinie pod Everestem zginęło 5 Polaków. Był to ostatni dzień złotej ery polskiego himalaizmu. Sezon wspinaczkowy w listopadzie jest już właściwie zakończony, ale w bazie pod Lobucze jest jeszcze kilka namiotów.
Lobucze ma 6145 metrów i wymaga technicznej wspinaczki. Do bazy pod Everestem dochodzi się w 8 dni. Można wracać tą samą drogą lub przejść przez przełęcz do sąsiedniej doliny Gokyo. Wówczas cała wyprawa trwa około 15 dni. Najlepszym terminem na trekking w Nepalu jest październik i listopad. Kiedy to po sezonie monsunowym jest bardzo dobra widoczność, chociaż dni stają się coraz zimniejsze. Zimy są mroźne i większość hoteli jest pozamykana. Drugim popularnym terminem jest wiosna, od marca do maja. Z początkiem czerwca rozpoczyna się monsun, z deszczowymi dniami i słabą widocznością. Ekspedycje himalajskie organizowane są na innych zasadach niż trekking. Składają się z przewodnika, tragarzy, kucharzy, namiotów i całego zapasu żywności. Szerpowie zajmują się rozstawianiem namiotów, podawaniem posiłków i noszeniem plecaków. Ekspedycyjny ekwipunek wnoszony jest przez tragarzy oraz jaki. Tragarz może zabrać do 30 kg, jak 80 kg ładunku. Z wioski Lobucze, gdzie zatrzymuje się na nocleg, widoczne są szczyty Nuptse i Pumori. Times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Who gets to say? Who gets the work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told? If you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you should bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Always, always, always. How many times have the weathermen told you stories that made you laugh? You know it's not unlike the politicians and the leaders when they do things by half. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the Gora Krzep to ostatnia osada widoczna w dole, za nią już tylko Everest Base Camp. Ten widoczny brązowy masyw to Kala Patar, popularny szczyt trekkingowy z widokami na Everest, Lhotse i Nuptse, na który wyruszę o poranku. Po nepalsku Kala Patar oznacza czarną skałę.
Po zostawieniu rzeczy w hoteliku wybieram się do bazy pod Everestem. Droga jest dość płaska i prowadzi wzdłuż wypływającego z tej góry lodowca Khumbu. Rozrzedzone powietrze zawiera mniej tlenu i już powyżej 2700 metrów zaczyna go być za mało. Organizm dostosowuje się do nowych warunków, zwiększając produkcję czerwonych krwinek. Wymaga to jednak czasu. Przyspieszony oddech skutkuje szybszym wydalaniem dwutlenku węgla wraz z moczem. Dlatego należy pić więcej wody, aby uniknąć odwodnienia. Pierwszymi objawami choroby wysokościowej są ból głowy, osłabienie, bezsenność, nudności, brak apetytu i biegunka. Przy takich objawach wystarczy na ogół dodatkowy dzień aklimatyzacyjny. Objawy silnej choroby to utrudnione oddychanie, wyczerpanie, zaburzenia wzroku i koordynacji ruchowej, wymioty, wysokie tętno i bóle w klatce piersiowej. Grozi nam wtedy obrzęk płuc lub mózgu i utrata życia. Należy wówczas natychmiast zawrócić i zejść niżej. W cięższych przypadkach ewakuacja odbywa się ratunkowym helikopterem. Choroby wysokościowej unikamy, wspinając się powoli, robiąc postoje aklimatyzacyjne i pijąc 3 do 4 litrów wody dziennie. Mount Everest, 8848 metrów, leżący na granicy szczyt, nazywany Chomolungma przez Tybetańczyków i Sagarmata przez Nepalczyków. Brytyjscy geodeci tworzyli w XIX wieku mapy rejonu Himalajów. W 1856 podano wysokość góry, myląc się jedynie o 8 metrów. Naczelny geodeta Indii nadał górze nazwę na cześć swojego poprzednika, George'a Everesta. Everest Base Camp, obóz pierwszy dla himalaistów, którzy rozpoczynają swoją wspinaczkę na Mount Everest. W sezonie wspinaczkowym miejsce to tętni życiem. Są tu dziesiątki porozstawionych namiotów i himalaistów, którzy oczekują na swój dzień, aby przechodzić wyżej do kolejnych obozów. Co ciekawe, z miejsca tego nie widać Mount Everestu, także mieszkańcy tego miasteczka dopiero muszą pójść wyżej, aby zobaczyć faktyczny cel swojej wędrówki. Połowa listopada to koniec sezonu. Żadna ekspedycja nie działa już na tym terenie, ponieważ zbliża się surowa himalajska zima. W bazie pod Everestem zaczyna się południowo-wschodnia droga na szczyt. Pierwszy odcinek po wyjściu z bazy prowadzi przez lodospad Khumbu. Jest to pocięta szczelinami część lodowca, który na długości 2 km pokonuje stromy odcinek 700 metrów w pionie. Szczeliny, seraki i przesuwające się bloki lodowe powodują, że jest to ryzykowna wspinaczka. Rozkładane są liny i drabinki, które nieustannie trzeba poprawiać. W obozie pierwszym spędza się zwykle jedną noc. Obóz czwarty jest na wysokości 7920 metrów. Można tam spędzić nie więcej niż 3 dni, nawet przy pomocy tlenu. Decyzja o wchodzeniu na szczyt podejmowana jest przy dobrej widoczności i słabych wiatrach.
Atak szczytowy zaczyna się między 8 wieczorem a 2 rano. Pokonanie 1000 metrów wysokości zajmuje od 10 do 12 godzin. Tuż przed wierzchołkiem znajduje się uskok Hilarego, na którym są teraz stałe liny przygotowane przez szerpów. Na szczycie spędza się pół godziny, aby przed zmrokiem powrócić do obozu 4. Pierwsza rekonesansowa wyprawa w 1921 roku odbyła się od strony tybetańskiej. Pozwolenie wydał sam Dalaj Lama. Nepal był w tym czasie zamknięty dla Brytyjczyków. Ekspedycję poprowadził George Mallory. Pomimo archaicznego sprzętu i braku doświadczenia osiągnięto wysokość 7000 metrów. Rok później Brytyjczycy po raz pierwszy użyli tlenu i doszli do wysokości 8320 metrów. W 1924 Mallory prowadzi kolejną wyprawę. 2 wspinaczy zakłada obóz 6 na 8170 metrach, ale nie wchodzą na szczyt. Następnego dnia do ataku przystępuje Mallory i Irwin. Ostatni raz widziani są na wysokości około 8500 metrów. Dalej ślad po nich się urywa. W 1999 amerykańska wyprawa odnalazła ciało Mallorego poniżej obozu 6 z obrażeniami wskazującymi na upadek. Czy zdobyli szczyt, pozostaje tajemnicą. Kalapatar 5545 metrów. Najwyższy punkt, który osiągam w trakcie swojego trekkingu. Punkt widokowy, szczyt trekkingowy tak zwany. Piękne miejsce, z którego widać Mount Everest i himalajskie szczyty. W 1950 Chiny zajmują Tybet i zamykają drogę ekspedycjom, ale w tym samym czasie drzwi zaczyna uchylać Nepal. Francuska wyprawa zdobywa pierwszy 8000-tnik, Annapurnę. Pierwsze pozwolenie na wejście na Everest dostają Szwajcarzy, ale nie zdobywają góry. Brytyjczycy organizują w tym czasie wyprawę na inny 8000-tnik, Cho-Oyu. Chociaż nie wchodzą na szczyt, to nabierają doświadczenia, które procentuje w następnej ekspedycji na Everest w 1953 roku. W tej potężnej wyprawie brało udział 350 szerpów, 13 himalaistów, reporter, kamerzysta i 10 ton sprzętu. Założono 9 obozów. Pierwsza próba z obozu 8 kończy się niepowodzeniem. Anglikom brakuje 90 metrów do szczytu. 2 dni później do ataku przystępuje druga para. Edmund Hillary i szerpa Tenzing Norgay. Hillary, zanim wyjdzie z namiotu, spędza 2 godziny na rozgrzewaniu butów, które zamarzły, pozostawione na zewnątrz. Kluczowym miejscem jest 12-metrowa skalna ściana,
którą pokonują przy użyciu klasycznego ekwipunku wspinaczkowego. Miejsce to nazywa się dzisiaj Uskokiem Hilarego. Na szczycie stają 29 maja o 11:30 rano w przeddzień koronacji królowej Elżbiety II, która nadaje Hilaremu tytuł szlachecki. Do dziś Everest zdobywa się nowymi drogami i technikami. W roku 78 Reinhold Messner i Peter Habler zdobyli górę bez użycia tlenu. W 80 pierwszego wejścia zimowego dokonują Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki, który z braku sprzętu używał okularów spawalniczych. Wanda Rutkiewicz staje na szczycie jako pierwsza Polka i Europejka w 1978 roku, 16 października, w dniu wyboru papieża. Różnica wysokości między Luklą, gdzie rozpocząłem trekking, a szczytem Kalapatar wynosi 2685 metrów. Na drodze o długości 62 km podchodzi się 4800 metrów pod górę i schodzi 2400 metrów w dół. Na szczycie jest o 50% mniej tlenu niż na poziomie morza. Ratunkowe helikoptery przylatują do Gora Krzep dość często, zabierając do Katmandu turystów z chorobą wysokościową i kontuzjami. Na szczęście są w stanie bezpiecznie dotrzeć do lądowiska na lodowcu na wysokości 5160 metrów. A mój plan na kolejne 2 dni to przejście do sąsiedniej doliny Gokyo przez przełęcz Chola. Jak to najbardziej pożyteczne zwierzę w Himalajach. Ma duże płuca i grube futro, jest w stanie chodzić po górskich ścieżkach i ośnieżonych przełęczach do wysokości 6100 metrów. Dzięki jakom rozwinął się handel między Nepalem i Tybetem. Zwierzę to może iść przez 2 tygodnie, niosąc 80 kg ładunku. Z bogatego w proteiny mleka robi się masło i sery. Masło przechowuje się w skórzanych torbach, dodawane jest do herbaty. Z włosia jaka robi się koce, worki i liny, a z wełny odzież. Wysuszone łajno służy jako materiał opałowy. Można też jeść mięso z jaka, chociaż Szerpowie nie zabijają tych zwierząt. Na niższych wysokościach występują krzyżówki, jaka z bydłem domowym. Jaki mogą być agresywne i nieprzewidywalne. Przy ich mijaniu trzeba ustawić się od strony góry. Zdarzały się wypadki i potrącenia turysty przez jaka. Himalaje to olbrzymi system pasm górskich na obszarach Nepalu, Tybetu, Indii, Bhutanu i Pakistanu o długości 2500 km i szerokości 350 km. Od wschodu ograniczone są przez Dolinę Brahmaputry, a od zachodu przez Dolinę Indusu. Najwyższym pasmem są Himalaje wysokie, o średniej wysokości 6000 metrów.
z 10 ośmiotysięcznikami i skalistymi wierzchołkami pokrytymi wiecznym śniegiem i lodem. Na południe od tego pasma leżą małe Himalaje z wysokościami do 4000 metrów i zbudowane ze skał osadowych pasmo Shivalik o szczytach dochodzących do 2000 metrów. Himalaje powstały w wyniku zderzenia dryfującej na północ płyty indyjskiej z płytą euroazjatycką 50 milionów lat temu. Dno oceanu, który rozdzielał wcześniej obie płyty, uległo sfałdowaniu i wypiętrzeniu wysoko ponad krawędzie kontynentu. Proces wypiętrzania masywu trwa do dziś. Mount Everest nadal rośnie o pół centymetra na rok. Góry zbudowane są z granitów i gnejsów, tworzących trzon krystaliczny, na który nasunęła się od północy płyta tybetańska złożona ze skał osadowych. Przełęcz Czola, 5420 metrów. Przejście przez lodowiec na samej przełęczy, także dość ślisko, trzeba uważać. No i w ten sposób przechodzę z doliny Khumbu do doliny Gokyo. Przełęcz Czola łączy od strony wschodniej szlak prowadzący do bazy pod Everestem i od strony zachodniej rejon jezior Gokyo. Przejście przez lodowiec nie zawsze jest możliwe. Po opadach śniegu nie widać szczelin i droga robi się zbyt niebezpieczna. Na szczęście mam bardzo dobrą pogodę i bez problemu radzę sobie z podejściem. Take your time. Kolejna osada na szlaku to Tagnak, leży na wysokości 4700 metrów. Tashi Delek to nazwa hoteliku, jest to tybetańskie pozdrowienie.
Na pobliskich stokach spotykam kuropatnika nepalskiego. Jest to gatunek z rodziny bażantowatych, zamieszkuje wysoko położone trawiaste stoki. W parku Sagarmatha występuje około 30 gatunków ptaków. Plan na kolejny dzień to przejście na drugą stronę lodowca do wioski Gokyo i wejście na widoczny po przeciwnej stronie szczyt trekkingowy Gokyo-ri. Jestem mniej więcej na środku lodowca. Tak, lodowca. To, co pode mną jest, to jest lodowiec. Wprawdzie lodu nie widać, ale wierzcie mi, tam pod tą stertą kamieni jest ten lód, który sobie powoli spływa. Jakoś tego nie czuć, nawet w nogi nie jest zimno. Lodowiec Ngozumpa ma 36 km długości i jest najdłuższym lodowcem w Himalajach. Swój początek bierze na widocznym na horyzoncie ośmiotysięczniku Cho-Oyu. Lodowiec w tym miejscu nie wygląda jak masa błękitnego lodu. Jest pokryty warstwą kamieni i skalnego pyłu, który się zwyczajnie kurzy. Himalajskie lodowce zajmują powierzchnię 10 000 km². Położone są zazwyczaj wokół masywów górskich lub najważniejszych szczytów. Wody stopniejących lodowców spływają do Gangesu, Indusu i Brahmaputry. Jeziora w rejonie Gokyo to najwyżej położony system jezior słodkowodnych. Jest ich w sumie 19. Leżą na powierzchni niecałych 200 hektarów. Mokradła wokół nich zajmują prawie 8 000 hektarów i są wpisane na listę chronionych obszarów wodnych. Sześć największych jezior położonych jest przy biegnącym doliną szlaku. Mają one swoje nepalskie nazwy, ale aby ułatwić życie turystom, po prostu je ponumerowano. Jezioro trzecie, przy którym położona jest wioska Gokyo, ma 43 metry głębokości. Gokyo-ri, 5360 metrów nad poziomem morza. No i tak naprawdę nie bardzo wiem, co powiedzieć, bo widok stąd jest nieprawdopodobny. Junction Deloitte.
Kolejny dzień to wycieczka w górę Doliny Gokyo. Szlak prowadzi wzdłuż lodowca, mija jezioro czwarte i dochodzi do jeziora piątego, skąd widać będzie masyw Everestu i Lhotse. Dolinę Gokyo zamyka od północy szczyt Cho-Oyu. Jest on 6. na liście 14 ośmiotysięczników z wysokością 8201 metrów. Po raz pierwszy zdobyty przez austriacką ekspedycję w 1954 roku. 3 wspinaczom nie dawano większych szans. Jeden z nich miał wcześniej przestrzelone płuco, drugi cierpiał na rwę kulszową, a kierownik wyprawy Herbert Tichy był nałogowym palaczem. Pierwsza próba wejścia nie powiodła się, gdy na 7000 załamała się pogoda. Przy silnych wiatrach i mrozie Tichy odmroził sobie palce. Kluczowym momentem do podjęcia decyzji o ponownym ataku była wiadomość o ekipie Szwajcarów, która właśnie przybyła do Nepalu z zamiarem zdobycia tej góry. Austriacy postanowili być jednak pierwsi. Stanęli na szczycie 19 października 1954 roku. Z wyprawy pozostała legenda o szerpie Pasangdawa, który dowiedział się o Szwajcarach, gdy poszedł po prowiant do wioski Marlung, położonej na 4000 metrów i odległej o 50 kilometrów. Następnego dnia wrócił z prowiantem do obozu bazowego Austriaków, a 2 dni później stanął z nimi na szczycie. Pierwsze wejście zimowe na Cho-Oyu w roku 1985 należy do Macieja Berbeki i Macieja Pawlikowskiego.
Dobiega końca 12 dzień wyprawy. Od tego miejsca zaczynam schodzenie w dół. Do Lukli dotrę za 3 dni. Z Lukli czeka mnie lot do Katmandu. W mijanych po drodze wioskach zawsze można zatrzymać się na gorący posiłek. Dominuje ryż i makaron z warzywami, jajkami lub serem. Narodową potrawą Nepalu jest dal bhat, czyli gotowany ryż w rzadkim sosie z soczewicy. Dal bhat może być gotowany z pomidorami, cebulą, chili i imbirem jako dodatkami do soczewicy. Podaje się go zwykle z małą ilością marynowanych, ostrych warzyw. Nepalczycy jedzą dal bhat prawą ręką, wlewając sos z soczewicy do ryżu. W pobliżu Namche udaje mi się zobaczyć olśniaka himalajskiego. Jest to narodowy ptak Nepalu, objęty międzynarodową ochroną. Występuje do wysokości 4,5 tysiąca metrów.
My, wędrowcy himalajskich, tatrzańskich czy beskidzkich szlaków, zdobywamy te swoje małe szczyty z takim samym trudem i wysiłkiem, z jakim himalaiści zdobywają swoje 8-tysięczniki. Owszem, mamy te same mapy i przewodniki, ale docieramy w te miejsca, które są daleko od głównych atrakcji turystycznych. Spotykamy ludzi, których nie ma opisanych w przewodnikach. Nie mamy ze sobą ekip filmowych, mamy małe aparaty i kamery i znajdujemy czas, aby na szlaku przystanąć, zrobić zdjęcie czy nakręcić film. Potem, po powrocie do domu, przygotowujemy te zdjęcia i filmy po to, aby podzielić się taką naszą osobistą przygodą. About what you say every single time, knowing in your mind the power in the words won't go away. Negativity comes your way if you don't think about what you say every single time, knowing in your mind the power in the words won't go away. Positivity come your way if you say love, say strength, speak good words in abundance, say health and happiness. You better mean what you say, so say hope and say peace, forgiveness, overstanding, your strength and loyalty. They're gonna show you the way, but if you don't think about what you say every single time, knowing in your mind the power in the words won't go away. Negativity come your way if you don't think about